Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Kiedy będzie gorzej? Co mówi historia? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Kiedy będzie gorzej? Co mówi historia? Drodzy Państwo, za nami dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, przed nami dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu, więc rynek będzie miał już komplet informacji dotyczących tego, co się dzieje w gospodarce z perspektyw odnośnie stóp procentowych, ponieważ te perspektywy co do stóp procentowych, odpowiedź na pytanie, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych, ile będzie dalszych podwyżek stóp procentowych i jaki może być wpływ tej zmiany, kolejnej zmiany w narracji w kierunku polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych na aktywa różnego rodzaju. To jest jeden z głównych tematów, który teraz jest rozgrywany przez rynek, który teraz koncentruje na sobie swoją uwagę. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak teraz spółki, które określa się mianem wartościowych value stocks, są generalnie tańsze niż te, które określa się mianem spółek wzrostowych. No i to, że te stopy procentowe, których perspektywy co do podwyżek stóp procentowych są tak duże, te perspektywy co do podwyżek stóp procentowych będą wpływać na potencjał dalszego wzrostu spółek technologicznych. Dlatego też potencjalne dalsze wzrosty rynkowych stóp procentowych są największym zagrożeniem dla spółek technologicznych. No i jeżeli faktycznie będzie tak, że te rynkowe stopy procentowe osiągną poziomy nienotowane od 15-20 lat, to w takiej sytuacji perspektywa co do przyszłości z tych spółek typu value będzie duża i to z tego kierunku może nadejść największa korekta na giełdach papierów wartościowych. Natomiast wykres, który jest w tle, pokazuje, że te spółki typu value są teraz bardzo tanie relatywnie do spółek typu growth. Warto być tego świadomym, że spółki typu value są generalnie niedowartościowane. Na następnym wykresie widzimy najnowsze informacje dotyczące pozycjonowania się dużych graczy, hedge fundów na rynku amerykańskiego dolara. I okazuje się, że pierwszy raz od kilku miesięcy mamy do czynienia z netto krótką pozycją na amerykańskim dolarze. I to jest bardzo ważna wiadomość, ponieważ sygnalizuje nam, że rynek przestaje wierzyć w tą korektę spadkową na euro-dolarze, korektę przeciwko euro na rzecz amerykańskiego dolara. Gracze, którzy mają teoretycznie większą wiedzę, mają większe doświadczenie, stają się netto na krótkiej pozycji, licząc na to, że będziemy świadkami następnej fali wzrostowej euro-dolara i świadkami kolejnej fali nastawienia się na grę przeciwko amerykańskiemu dolarowi względem innych walut na świecie. Myślę, że to spostrzeżenie jest bardzo istotne, ponieważ teoretycznie hedge fundy to są podmioty, które mają większą wiedzę, mają na pewno zdecydowanie większy kapitał, no i teoretycznie powinni mieć częściej rację niż gracze indywidualnie, niż inne podmioty na rynku i hedge fundy potrafią stosować w bardzo szerokiej skali strategię zarabiania tak na wzrostach, jak i na spadkach. Natomiast to, co teraz będzie nas bardzo interesowało, to to, czy indeksy giełdowe będą kontynuowały tendencję wzrostową, czy też będziemy świadkami korekty spadkowej, ponieważ wydarzenia piątkowej sesji były moim zdaniem interesujące. W pierwszej kolejności indeksy giełdowe poszły mocno w górę, natomiast ostatnie minuty sesji przyniosły nam wyraźne spadki indeksów na Wall Street, indeksów giełdowych spółek technologicznych i w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo, że jednak jakaś korekta z tych poziomów będzie miała miejsce, że rynek czegoś się obawia. No i dlatego też jestem też bardzo ciekawy odpowiedzi na pytanie, czy rynki na świecie zaczęły to już dyskontować, czy rynek
obawia się, że taka korekta może mieć miejsce, a powodem mają być właśnie te rosnące oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, że dane, które poznaliśmy w ostatnim czasie, wywołują presję na rzecz ich dalszych wzrostów, na wzrost oczekiwań co do dalszych perspektyw co do stóp procentowych. Reakcja rynku na dane z rynku pracy dotyczące tego sektora prywatnego były najlepszym miernikiem tego, jak rynek może się teraz tego obawiać. Dlatego też będziemy zwracać szczególną uwagę na to, jakie jest powiązanie rynku pracy, jakie jest powiązanie rynku przyszłych stóp procentowych na perspektywę co do tego, co się może wydarzyć na rynkach związanych z ryzykiem na całym świecie, więc te dane mają takie duże znaczenie. Giełdy w Azji są dzisiaj generalnie stabilne, nic nowego się tutaj nie dzieje, natomiast moim zdaniem giełdy w Europie będą także oczekiwały odpowiedzi na pytanie, czy indeks DAX wybije się w końcu z tej 3-miesięcznej konsolidacji, przełamie ostatnie minima, ostatnie wsparcia, a to pozwoli realnie myśleć nie tylko o jakiejś większej korekcie spadkowej, ale także, że rozpoczyna się gra na tak jakby drugi szczyt, ponieważ dalsze spadki, przełamanie tych minimów zwiększy prawdopodobieństwo, że część graczy widzi możliwość zbudowania na tych poziomach formacji podwójny szczyt o 2-3-letniej historii. Dlatego też część inwestorów będzie szczególnie dużą uwagą obserwować to, co się będzie działo na giełdzie w Niemczech, ze względu także na to, że widać jak na dłoni rosnącą relatywną słabość europejskich spółek względem amerykańskich, a to może dać podstawy ku temu, żeby twierdzić, że giełda czegoś się obawia, co może się wkrótce stać w Europie, stąd też pomimo wzrostów euro-dolara taka relatywna słabość parkietów europejskich względem amerykańskich. Warto być tego świadomym, no i obserwować, co się dalej wydarzy. Teraz rzeczone już stopy procentowe, te rynkowe stopy procentowe ewidentnie po danych z rynku pracy, które poznaliśmy w piątek, kontynuowały tendencję wzrostową. Nie udało się spaść trwale poniżej 4% na rentowności. Skoro więc rynkowe stopy procentowe idą w górę, rynek oczekuje, że będziemy świadkami jednak dalszych podwyżek stóp procentowych, a wcześniej rynek akcyjny tego nie uwzględniał. Dlatego też to jest bardzo duża obawa przed perspektywami na powielenie się schematu, który obserwujemy na giełdzie, na rynkach finansowych dla aktywów brytyjskich, gdzie nastąpiła następna fala przeceny Bessy na papierach, na obligacjach. No i rynek boi się, że taki sam scenariusz może się wkrótce zacząć i być kontynuowany na aktywach amerykańskich, na amerykańskich obligacjach, a rynek będzie w taki sposób dyskontował następne podwyżki stóp procentowych, kolejną falę. Natomiast jakie są te oczekiwania rynkowe dzisiaj o poranku co do przyszłych stóp procentowych? Jak widzimy, praktycznie nie ma większych zmian implikowanej stopy procentowej względem tych poziomów przed piątkowymi danymi makroekonomicznymi. Tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. W rynku jest jedna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Natomiast jest jeszcze 50% szansy, że będzie następna, druga podwyżka od obecnych poziomów. No i tutaj jestem bardzo zdziwiony, że niewiele się zmieniło. Natomiast pytanie tego wpisu i temat jest taki, kiedy będzie gorzej? Co mówi historia? I temat odnosi się do rynku pracy, ponieważ od czerwca obserwujemy, jaką coraz większą słabość wygenerowują te wskaźniki dotyczące cotygodniowych odczytów z rynku pracy, tak zwanych joblessów. I Bloomberg zrobił takie specjalne badania, gdzie powiązał zachowanie joblessów na przestrzeni historii z tym, jak zachowują się te payrollsy, czyli ten wskaźnik comiesięczny, na który my tak szczególnie bacznie patrzymy. I co się okazało? Że przesunięcie słabości wynikającej z joblessów ma około 6-miesięczną historię względem tego, co się będzie działo później na payrollsach. Wniosek jest taki, że skoro teraz te joblessy zaczęły być coraz słabsze na początku czerwca, więc teoretycznie dopiero pod koniec tego roku, czyli w okolicach listopada i grudnia, dane makroekonomiczne o payrollsach, non-farm payrolls, te wskaźniki bardzo istotne, są
powinny być wtedy szczególnie negatywne i dopiero wtedy powinny odzwierciedlać to, co się będzie działo. Dlatego też bądźmy w takiej sytuacji wyczuleni, że jest kilkumiesięczne przesunięcie słabości wynikającej z joblessów na te faktyczne dane, które widzimy, na które rynek bardzo intensywnie spogląda, czyli te payrollsy, te odczyty comiesięczne, które zawsze w pierwszy piątek miesiąca są przez rynek szczególnie intensywnie monitorowane. Dlatego też będziemy wkrótce wyczuleni i będziemy obserwować, jak bardzo, jak szybko ta tranzycja, te przesunięcie słabości joblessów są przesuwane na wskaźnik non-farm payrolls. To jest także dla nas niezwykle istotne, ponieważ rynek będzie musiał się do tego dostosować i będzie musiał na to zareagować. Kiedy będzie gorzej, co mówi historia? Odpowiedź jest taka, że jest około 6-miesięczne przesunięcie słabości joblessów na dane non-farm payrolls. I to jest odpowiedź na kluczowe pytanie tego wpisu. No i teraz bardzo ciekawe zachowanie euro-dolara należy omówić, ponieważ pomimo tego, jak zachowały się rynkowe stopy procentowe, to amerykański dolar się nie umocnił, a raczej się osłabił i euro-dolar sygnalizuje nam tutaj ochotę na następną falę wzrostową. Dlatego też to, co się wydarzyło, moim zdaniem jest wielkim zaskoczeniem i jest dla nas ostrzeżeniem, że rynek coś innego zaczyna dyskontować i coś innego jest dla rynku interesujące. Mamy także ciekawe zachowanie złota, które próbuje rosnąć na fali wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też moim zdaniem złoto tutaj także sygnalizuje nam jakąś niepewność, coś ciekawego, nowego. I także widzimy zatrzymanie presji na miedzi. Miedź także tutaj sygnalizuje nam, że niech ma nowego tematu do dyskontowania. Stąd też konsolidacja, która prawdopodobnie się tutaj zaczyna. Natomiast tą konsolidację najlepiej widać na rynku ropy naftowej. Przebieg średniej kroczącej, to, że od 9 miesięcy rynek się praktycznie nie przesunął, jesteśmy cały czas w okolicach $70-80. Widać dokładnie na wykresie, po prostu konsolidacja trwa cały czas. I warto także obserwować Bitcoina, gdzie znowu mamy już 2 tygodnie konsolidacji w okolicach $30-31 tysięcy. No i po prostu czekamy cierpliwie na dalszy ciąg wydarzeń. Z technicznego punktu widzenia jest bardziej prawdopodobny wzrost niż spadek, ale Bitcoin, jak wiemy, żyje teraz swoim własnym życiem. Na koniec krajowe aktywa, które podczas piątkowego dnia zaczęły dyskontować optymistyczny scenariusz. Złoty zaczął się umacniać, także nie pokonaliśmy nawet najbliższych oporów na euro złoty, na dolar złoty, więc sytuacja tutaj także pokazuje nam na horyzont cenowy, ale z perspektywą na umocnienie krajowej waluty. Polskie obligacje po tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych oraz po konferencji prezesa Glapińskiego, gdzie mamy ewidentne sygnały na początek obniżek stóp procentowych rentowności zaczęły spadać, zaczęły to dyskontować. Rynek uwierzył w to, że nawet we wrześniu może być pierwsza obniżka stóp procentowych, więc jest ogromne prawdopodobieństwo, że przejdziemy tegoroczne minima na rentowności, co pozwoli na ożywienie na rynku obligacji, na wywołanie następnej fali hossy, a warszawska giełda papierów wartościowych obroniła poziom 2000 punktów, więc z technicznego punktu widzenia faworyzowane są scenariusze prowzrostowe, natomiast ten poziom 2000 punktów jest bardzo blisko, więc cały czas takie sygnały mogą się pojawić. Ja naprawdę przywiązuję do tego psychologicznego poziomu bardzo dużą wagę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i w tle. Dziękuję, pozdrawiam, życzę spokojnego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.